Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Dzisiaj wracam do jednego z tematów, których tygryski lubią najbardziej, mianowicie tematu cholesterolu. Bo oczywiście od wielu tygodni życzliwy, aczkolwiek stanowczy tłum z widłami domagał się właśnie niego, a więc rozpoczynam poniekąd taką serię wielu filmików na ten temat. Zanim powiem, o czym będzie mogę od razu powiedzieć, co pojawi się na kanale w ciągu następnych tygodni. Drugim takim filmikiem w kolejności, który się pojawi po tym, będzie oczywiście omówienie w końcu badania keto CTA i wszystkich wyników, które zgromadzili badacze w ciągu ostatnich wielu miesięcy, ponieważ te badanie, na którym się wszyscy skupili, wiadomo było, że to jest badanie tak zwane preliminarne, czyli wstępne i że będą jeszcze badania, które będą następować po nim, ale zauważyłem, że oczywiście wiele osób dostało już takiego drągala, że musiało to omówić, no i teraz niestety trzeba będzie chyba nagrywać filmiki i wycofywać te różnego rodzaju opinie, które zaistniały po tym pierwszym badaniu. No ale czy to zrobią, to jest inna sprawa. Omówię, jaka jest siła predykcyjna, dokładnie cholesterolu resztkowego, wskaźników takich jak trójglicerydy do HDL w porównaniu do szeroko promowanych markerów predykcyjnych, jeśli chodzi o choroby układu sercowo-naczyniowego, mianowicie czy to apoipoproteina B, czy to lipoproteina LDL. No i potem, i wydaje mi się, że to będzie jedna z najciekawszych rzeczy, chociaż mam nadzieję, że wszystkie one będą ciekawe, to jest omówienie tych markerów, czyli jeszcze raz cholesterol resztkowy, lipoproteina LDL, stosunek trójglicerydów do HDL wśród pacjentów, którzy trafiali do szpitala z różnego rodzaju chorobami układu sercowo-naczyniowego. Czy to były zawały, czy to były wylewy i to będzie, mam nadzieję, takie w miarę końcowe pokazanie, jaką siłę predykcyjną ma rzeczywiście lipoproteina LDL czy apoipoproteina B w porównaniu właśnie do cholesterolu resztkowego i trójglicerydów do HDL. W tym odcinku natomiast skupię się na badaniu, które uważam jest jednym z potencjalnie najgłupszych badań, jakie widziałem w ciągu ostatnich wielu lat, ale biorąc pod uwagę ilość badań, które czytam choćby tygodniowo, jest to naprawdę nie lada wyczyn. I chodzi oczywiście o badanie, które nie tak dawno niektóre osoby tutaj w tym środowisku naszym YouTube'owym omawiały, które rzekomo jest dowodem, że jeśli poziom lipoproteiny LDL nie jest regulowany w żaden sposób, tak, czy to dietetycznie, czy to farmakologicznie, to będzie pojawiać się miażdżyca nieubłagalnie i ona będzie postępować. I to badanie rzekomo ma to udowodnić i tak jak mówię, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jest to jedno z najgłupszych badań, jakie widziałem od bardzo dawna. I nie dlatego, że ta teza sama w sobie miałaby być głupia, bo hipotezy mogą być różne. Natomiast trzeba mieć dobry jakiś zestaw danych, żeby daną hipotezę podeprzeć. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten zestaw danych, który zobaczymy, tym się można podetrzeć. Natomiast oczywiście nie bez powodu mówię to już na samym wstępie filmiku, bo poniekąd byłoby to takie antyklimaktyczne, tak? Już mówię po prostu, że badanie jest głupie i tak dalej. Można oczywiście zobaczyć czemu, ale główną częścią tego filmiku będzie opisanie różnego rodzaju czynników, które mają pośredni albo bezpośredni wpływ na wywoływanie miażdżycy. To nie będzie kompletna lista, bo w głowie mamy stworzenie filmiku, który będzie opisywać wszystkie takie czynniki, które zebrałem przez lata i jest tego kosmiczna ilość, ale mam nadzieję, że przynajmniej częściowo ten filmik pozwoli wielu osobom uświadomić, że jest świat poza lipoproteiną LDL, jest świat poza apoipoproteiną B i nawet insulinoopornością. Czynników, które będą wpływać bezpośrednio na procesy miażdżycowe, jest mnóstwo. Zanim przejdę do samego badania i jest jeszcze, warto wspomnieć, że samo badanie zostało omówione podczas jakichś sesji naukowych, które odbywały się pod egidą American Heart Association. Jeśli ktoś zna tę organizację, to wydaje mi się, że ciężko nie zauważyć, że delikatnie mówiąc mogą mieć oni pewne konflikty interesów i powiązania z różnego rodzaju koncernami farmakologicznymi, które zresztą wiadomo, że są sponsorami, ale oczywiście oficjalnie jest to absolutnie niezależna organizacja.
Tak, to nie jest tak, że rynek statyn to jest obecnie chyba 16 miliardów dolarów rocznie, globalny i szacuje się, że do roku 2032 to może zwiększyć się do ponad 20 miliardów dolarów. Sponsorami AHA są m.in. Pfizer, Bayer, Amgen, AstraZeneca, Eli Lilly, Merck, Novartis. Każdy, kto choć trochę siedzi w temacie medycyny, nie trzeba tych organizacji czy firm, koncernów, olbrzymich, gigantycznych koncernów farmakologicznych przedstawiać. I to są oficjalni sponsorzy AHA. To jest tylko takie słowo wstępu. Ja oczywiście będę oceniać to badanie na podstawie tego, co jest w badaniu, tak? Natomiast jest to takie słowo, które warto wspomnieć, że ciężko jest naprawdę, moim zdaniem, wykazywać pełne zaufanie do badań instytucji, które po prostu pokazywały w przeszłości, że nie są najzwyczajniej w świecie transparentne. Dla mnie to jest ten poziom naiwności mniej więcej 5-latka, który chce wejść do wana jakiegoś kolesia w prochowcu i dziwnym wąsiku z wybrzuszeniem w okolicy krocza i mówi mu, że hej dziecko, w moim wanie mam słodkie szczeniaki i lizaki. To jest mniej więcej ten poziom naiwności, więc no cóż, warto o tym pamiętać. Przejdźmy do samego badania. Badanie to absolutna świeżynka, bo wyszło w listopadzie zeszłego roku, czyli roku pańskiego 2024. I badanie to była retrospektywna analiza, czyli patrząc jakby wstecz, 205 uczestników z 2 ośrodków leczniczych w Los Angeles. I były konkretne i surowe kryteria przyjęcia do tego badania. Trzeba było mieć co najmniej 2 badania CCTA, czyli jest to angiografia tętnic wieńcowych wykonana tomografią komputerową. Początkowy KAG musiał wynosić mniej lub być równy 100 KAG, czyli to będzie stopień zwapnienia tętnic wieńcowych. Brak MACE, jak się umyje, czyli poważnych jakichś zdarzeń, incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak choćby zawał. Brak terapii lipidowej między pierwszym a ostatnim badaniem. Odstęp powinien wynosić co najmniej 2 lata. Wykluczenia były takie: cukrzyca, rodzinna hipercholesterolemia, przewlekła choroba nerek. Była to analiza ilościowa zmian blaszki, zwężeń. Oprogramowanie to było Clearly Labs i do tego oprogramowania również będziemy wracać między innymi w omówieniu badania Keto-CTA. I główny punkt końcowy, czyli to, co obserwowano w badaniu, to, co nas interesowało, to była roczna zmiana w objętości blaszek miażdżycowych. Jaki był profil pacjentów? Średni wiek to było 55 lat, plus minus 10, 72% to byli biali mężczyźni, 0% cukrzycy, 0% leczenia lipidowego, czyli leczenia, które obniżało lipidy, czyli oczywiście między innymi, czy przede wszystkim lipoproteinę LDL. 24% uczestników miało nadciśnienie, 28% miało hipercholesterolemię, ale nie rodzinną, 15% kiedykolwiek paliło. Średni LDL wynosił 111 plus minus 32 mg na decilitr. Odstęp między badaniami wynosił 4,9 lat plus minus 2,2. 54% miało KAG 0 na początku tego badania. Jakie były wyniki tego badania na jego zakończenie? Jeśli chodzi o blaszki niezwapniałe, to nastąpił wzrost 27,5 mm sześciennego na 53,5, czyli innymi słowy roczny przyrost wynosi mniej więcej 4,9 mm sześciennego. Jeśli chodzi o blaszki zwapniałe, był to wzrost 0,3 do 3,2 mm sześciennego, to była mediana, czyli roczny przyrost wynosi mniej więcej 0,4 mm sześciennego. Blaszki o niskiej gęstości wynosiły 9% na początku, 23% przy kontroli. No i wnioski z badania były takie, że miażdżyca będzie postępować nawet, uwaga, bo to jest słowo użyte w badaniu, u zdrowej populacji, która nie miała wcześniej tych poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. Miażdżyca po prostu postępuje z czasem, innymi słowy. Blaszki niezwapniałe progresują szybciej niż zwapniałe. Obecność blaszek o niskiej gęstości jest rzadka, ale gdy się pojawia, rośnie z czasem. U osób zdrowych będzie postępować miażdżyca i oczywiście tutaj jest ukryte, bo przypominam, że podkreślano wielokrotnie w badaniu, że chodzi o osoby, które nie były leczone, u których nie obniżano cholesterolu. Więc gdzieś tam jest oczywiście wiele tych oczek w tym badaniu na zasadzie, więc warto brać statyny, jeśli lubicie inne leki, ewentualnie to też są ok, Zetymib może, inhibitory PCSK9, wszystko jest ok tak długo, jak będziecie się leczyć. I właśnie sobie omówimy, dlaczego to jest jedno z najgłupszych badań, przynajmniej w taki sposób, jak oni ujmowali całe mnóstwo informacji, jakie widziałem od dawna. Zacznijmy od pierwszego punktu, czyli od KAG.
Jak stwierdzono, czyli przypominam, KAK, ten skutk CAC, to jest stopień zwapnienia tętnic wieńcowych, który generalnie pokazuje, że istnieją już, czy zachodzą procesy miażdżycowe w organizmie. Tam wielokrotnie podkreślano w badaniu, że to jest zdrowa populacja, jednocześnie połowa osób w tej całej populacji 200, czy kohorcie 205 osób, która była analizowana, już miała KAK, który wynosił mniej niż 100. Innymi słowy, procesy miażdżycowe już wiadomo, że zachodziły. I oczywiście tutaj trzeba bardzo poważnie się zastanowić, czy u absolutnie zdrowej populacji procesy miażdżycowe rzeczywiście po prostu one są, tak? Czy może, uwaga, czy może już u połowy tych osób istniały czynniki ryzyka pośrednie albo bezpośrednie, które doprowadziły do tego stanu i które oczywiście najprawdopodobniej wciąż są obecne w ich życiu i będą przyspieszać te procesy miażdżycowe, albo przynajmniej utrzymywać je na jakimś mniej czy bardziej stabilnym poziomie. Jeśli wczytamy się w badanie, jakby w charakterystykę tych uczestników, widzimy, że 28% z nich, 49 osób miało nadciśnienie. To chciałby wstać i powiedzieć, osoby z nadciśnieniem to są osoby w pełni zdrowe. Dzieje się, stało się, nie miają oni żadnych czynników ryzyka, samoistne nadciśnienie, tak idiopatyczne, absolutny klasyk, albo nie wiem, przeleciała zła wróżka i po prostu krzyknęła: Boże, srogi, niech ci teraz puchną nogi. Kolejną ciekawostką jest to, że 0% z tych 205 uczestników miało cukrzycę. Jeśli zastanawiasz się, Bartek, czemu jesteś takim paranoikiem, że skupiasz się na tym, że żaden z nich nie miał cukrzycy, czy żaden z nich nie miał insulinooporności? Kłopot polega na tym, jak definiujemy to, że ktoś ma cukrzycę albo nie. Niestety w większości badań definicja tego, że ktoś nie ma cukrzycy, jest najzwyczajniej w świecie nieprawdziwa, jest leniwa. Może być to na przykład kryterium tego, że ktoś ma normalny poziom insuliny nadczo, albo ktoś ma normalny poziom glukozy nadczo, czyli mniej niż 100 mg na decylitr, oczywiście pomijając kobiety w ciąży. Być może kryterium jest to zależy od badania, że hemoglobina glikowana wynosi mniej niż 6,5%. I najgorsze jest to, że absolutnie wszystkie te że wszystkie te wskaźniki są kiepskie, najzwyczajniej kiepskie. Można mieć w pełni normalną glukozę nadczą i można mieć silną insulinooporność. Można mieć cukrzycę nawet. Można mieć absolutnie normalną hemoglobinę glikowaną i mieć bardzo silną insulinooporność. Ja omawiałem między innymi tutaj na kanale w takim szorcie badanie, bo nie pamiętam, chyba na 3000 osób, które miały w pełni normalną hemoglobinę glikowaną, które w momencie, w którym poddano ich testowi obciążenia glukozą, 70% z nich miało insulinooporność. Hemoglobina glikowana, mimo że do tej pory jest absolutnie forsowana, czy uważana za, nie daj Boże, jakiś klasyk, że standard, że to jest ta twoja glukoza z ostatnich 3 miesięcy, jest dosyć mocno bezużyteczna i bazowanie na hemoglobinie glikowanej tylko i wyłącznie jako jakimś, złotym standardzie tego, czy ktoś ma insulinooporność, czy nie, jest absolutnie błędny i bym powiedział wręcz szkodliwy z punktu widzenia diagnostyki. Jeśli skupimy się na tym, jak możemy określić cukrzycę czy insulinooporność, tak? Bo nie musimy mieć od razu cukrzycy, tak? To nie musi być po prostu ten etap końcowy. Być może mówimy tylko i wyłącznie albo aż o insulinooporności. Mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie dwie dobre metody określania tego, czy ktoś ma insulinooporność albo cukrzycę, albo nie. Oczywiście w niektórych sytuacjach sama insulina czy glukoza nadczo jest w stanie nam to powiedzieć, natomiast szczególnie jeśli chodzi o określanie występowania insulinooporności, to będziemy mieć do czynienia z tymi dwoma metodami, z których tylko jedna jest złotym standardem. I ten standard to jest hiperinsulinemiczna klamra euglikemiczna. Praktycznie w ogóle nie używana, bo jest bardzo uciążliwa. Jeśli chodzi o wykonanie tego samego badania, jest droga, więc szansa na to, że w ogóle gdziekolwiek komercyjnie dostanie się to badanie jest bardzo niska. Natomiast jest to złoty standard nie bez powodu. Nic nie mówi tak mocno o tym, czy występuje insulinooporność, albo cukrzyca, jak ten test. Ja omawiałem w tym odcinku z kolei badanie osób, które trafiły do szpitala z nowotworami. Tak? Wykryto u nich nowotwory i były to osoby określane jako zdrowe.
wybaczcie, nie chcę mi się sprawdzać, nie pamiętam, czy tam było 100 osób, 200, 500, tak czy siak, była jakaś taka większa kohorta tych osób. I one były określane jako metabolicznie, czyli innymi słowy glikemicznie też zdrowe. I u tych osób wykonywano właśnie to badanie, ten złoty standard, czyli hiperinsulinemiczną klamrę euglikemiczną. I okazało się, że absolutnie, uwaga, 100% tych pacjentów wykryto olbrzymią insulinooporność, którą porównywano w tym badaniu do osób, które po prostu miały już zdiagnozowaną cukrzycę. Drugim badaniem z kolei jest po prostu test obciążenia glukozą, ale jednocześnie z krzywą insulinową. Czyli innymi słowy, po podaniu glukozy 75 gramów będziemy sprawdzać insulinę i glukozę nadczą. Potem będziemy sprawdzać oba te parametry po godzinie i następnie po 2 godzinach. Sama krzywa glukozowa jest bezwartościowa, bo jeśli nawet ktoś będzie mieć po godzinie czy 2 godzinach tą glukozę normalną, to wcale nic nam to nie mówi o tym, dlaczego ta glukoza jest normalna, bo dzieje się nieraz, nierzadko, że po prostu trzustka musi wypompować tyle tej insuliny, żeby zbić poziom glukozy, że jest ewidentna, czasami bardzo ciężka insulinooporność. Także trzeba bardzo mocno walczyć, uważam, z takimi mitami a propos tego, co określa, czy jakie badania określają, że mamy albo nie mamy kłopotów metabolicznych. Nawet miałem osobny odcinek tutaj, gdzie pokazywałem, że u nawet parunastu procent osób szczupłych będzie występowała insulinooporność, a nawet może występować cukrzyca. Wiele osób chudych jest absolutnie zdziwionych, że kurde, przecież ja jestem, te BMI, ten indeks masy ciała jest normalny, jakim cudem u mnie występuje insulinooporność? A potem się okazuje, że dieta jest kijowa, tryb życia jest siedzący, osoby te mają bardzo często bardzo niską masę mięśniową. Jeśli uważasz, że to jest taka wiedza, którą może tylko pacjenci nie znają. Mogę powiedzieć taką anegdotkę. Mam córeczkę teraz, która ma 2 miesiące i podczas odwiedzin jednej z pani ginekolog zauważyła ona system CGM na ramieniu mojej żony, który sobie stosowaliśmy po prostu, żeby monitorować, jaki jest poziom glukozy. Bo ten system CGM, jeśli ktoś nie kojarzy, o tym jest tutaj cały odcinek, to jest jakby system ciągłego monitorowania glukozy. Pani doktor zagadała, że rzeczywiście to cukrzyca to każdego może uderzyć. Tłumaczyłem, że jest po prostu stricte prewencyjnie, zapobiegawczo. Ale ona mówiła, że ona sama ma kłopoty i nie rozumie czemu, bo przecież ona jest taka szczupła i chuda. I to było o tyle ciekawe, że była tak szczupła, że dosłownie ciężko było zobaczyć jakiekolwiek mięśnie na tej pani. Większość osób, często nawet z lekarzami, nie ma pojęcia, jak ważna jest masa mięśniowa, jeśli chodzi o regulację poziomu glukozy. Notabene właśnie w tym filmiku, gdzie omawiałem te systemy CGM, wspominałem o kohorcie, która była w pełni zdrowa metabolicznie, dopóki nie założono im tych systemów CGM i okazało się, że 40% tej kohorty ma insulinooporność. Także jeśli ja osobiście widzę w badaniu, że nikt nie ma insulinooporności albo cukrzycy, kryteria są absolutnie głupie, czyli na zasadzie glukoza nadczo, insulina nadczo, hemoglobina glikowana, albo uwaga, deklaracja ze strony pacjenta, to po prostu trzeba zaliczyć facepalm i z miejsca powiedzieć, że badanie przynajmniej pod tym względem jest absolutnie do zdyskwalifikowania. Czemu ja poświęciłem już tyle czasu omawianiu tego, jak zmierzyć tą insulinooporność potencjalnie? No bo miałem, już chyba teraz nie starczy linków, żeby umieszczać w rogu, bo chyba jakoś to tak działa, że mogę 5 linków dać, więc tylko dam tytuł filmiku. W filmiku, który nazywa się Każdy posiłek równa się stany zapalne tętnic, pokazywałem bardzo jasno, bo można to zademonstrować jednorazowo na większości osób, szczególnie u osób z insulinoopornością, że po każdym posiłku będą występować tak zwane fizjologiczne stany zapalne. Czyli generalnie wystarczy, że spożyjesz sobie posiłek z węglowodanami, ale to nie muszą być konkretnie węglowodany. Część druga cały czas czeka do rozpisania. A jeśli weźmiesz sobie posiłek, gdzie masz węglowodany, a to nie były osoby na dietach ketogenicznych, i podbije ci tą glukozę, to jesteśmy w stanie złotymi standardami, czyli takimi jak choćby metodę FMD, Flow Mediated Dilation, zobaczyć, że tętnice zaczynają ci sztywnieć. Jesteśmy w stanie różnego rodzaju markerami pokazać, że śródbłonek tętnic jest uszkadzany. Te właśnie skoki glukozy, które będą występować bezpośrednio po posiłku, są niezależnym
predyktorem występowania i postępów miażdżycy. Dlatego tyle czasu poświęcam temu, jak potencjalnie zbadano tutaj insulinooporność, a tak naprawdę nie zbadano, tak? Bo te kryteria były absolutnie głupiutkie. I jak zawsze w takich przypadkach pozostaje otwartym pytaniem, czy to jest niekompetencja badaczy, czy to jest niekompetencja naukowców, którzy sporządzili to badanie, czy to jest po prostu bezpośrednia próba manipulacji osobami, które będą czytać takie badanie i nie zastanowią się nad nim nawet 2 razy. Żeby było jasne, nie mam absolutnie żadnego pojęcia, ale żadna z tych odpowiedzi nie budzi zaufania, tak? Bo nieważne, czy to jest po prostu bezpośrednia, otwarta próba manipulacji, czy to jest niekompetencja osób, które stworzyły to badanie, ale najgorsze jest oczywiście to, jeśli znajdziemy półgłówka, który będzie cytować te badania jako dowód na cokolwiek. Dopiero się rozkręcam, bo wspominałem, że podwyższenie glukozy bezpośrednio po posiłku jest niezależnym czynnikiem, jeśli chodzi o powstawanie miażdżycy. W tym badaniu jedyne, co stwierdzono, to, że kontrolowali cukrzycę, nie kontrolowali. Wiemy dobrze, że jeśli chodzi o jakikolwiek standard, nie były przeprowadzone te próby na badaczach, więc to odpada. Wiem, że osoby te nie miały przewlekłych chorób nerek. W to jestem w stanie uwierzyć, to dosyć łatwo jest wykryć, kiedy pacjent będzie mieć takie objawy. I wiadomo, że osoby te nie miały hipercholesterolii rodzinnej. Tutaj też nie ma absolutnie żadnych kłopotów. Mamy w sumie ile tych czynników ryzyka, które są kontrolowane? Rzeczywiście kontrolowane. Mamy 2. Hipercholesterolemia rodzinna i dysfunkcja nerek, przewlekłe choroby nerek. Cały czas podkreślano w badaniu, to jest populacja zdrowa. To jest populacja zdrowa i w populacji zdrowej te procesy miażdżycowe będą postępować. Tak naprawdę, to jest najśmieszniejsze, my nie wiemy o tej populacji praktycznie nic, łącznie z tym, czy w tej populacji występuje insulinooporność, tak? Nie wiemy nawet, jak zachowuje się ich poziom glukozy po posiłku, co oczywiście byłoby bezpośrednim wskazaniem insulinooporności. Idąc dalej, jeśli chodzi o drugi czynnik ryzyka, który nie był w żaden sposób kontrolowany. Tak, sama dieta w żaden sposób nie była kontrolowana. No bo już nawet pomijając samą insulinooporność, jeśli będziemy mieć osoby, które są na dietach wysokowęglowodanowych, to są tak naprawdę typowe diety, które są polecane według wszystkich oficjalnych wytycznych w większości krajów cywilizowanych, tak? I będziemy mieć roller coaster, mamy podbijanie glukozy 140 do, nie wiem, 150, 130 co posiłek, a tych posiłków jest 5 dziennie. Nie mam absolutnie żadnych przeciwwskazań, żeby rzeczywiście miażdżyca, czy to subkliniczna, czy już w pełni kliniczna, postępowała. Czy teraz kontrolowano to, tak? Czy kontrolowano dietę? No nie. Dobrze wiemy, że choćby mieszanki soli i fruktozy, czy soi i glukozy, czy soli, fruktozy i glukozy są w stanie bardzo szybko doprowadzać do sztywnienia tętnic, gdzie sztywnienie tętnic jest, można powiedzieć, takim wstępnym stadium powstawania miażdżycy. Czy to kontrolowano, jeśli chodzi o dietę? No nie wiem, spożycie tłuszczy trans. No nie, to jest kolejna rzecz, której absolutnie nie kontrolowano, jednocześnie znowu cytując, że u zdrowej populacji po prostu miażdżyca postępuje. Kolejny ciekawy czynnik ryzyka dla osób ciekawych tego, to jest, uwaga, nadmierny wysiłek aerobowy. Nie trzeba nikogo przekonywać, że wysiłek stanowi stresor dla organizmu. Ja wielokrotnie na kanale mówiłem, że organizm w żaden sposób nie jest w stanie rozróżnić stresoru. Czyli nie ma czegoś takiego jak pozytywny czy negatywny stresor, liczy się suma ich natężenia. Jeśli ona utrzymuje się na jakimś adekwatnym poziomie, to oczywiście my możemy mówić, że to obciążenie po prostu, jeśli chodzi o stres, będzie w stanie wprowadzać homeostazę, tak? Że jest po prostu ta reakcja stresowa i bam, tak, będziemy produkować więcej antyoksydantów, ciało będzie ogólnie zdrowsze. Co jeśli przekroczymy jakiś próg krytyczny, jak zawsze indywidualny dla danej osoby, tego obciążenia stresorami? Będą powstawać różnego rodzaju patologiczne procesy, czy będą zachodzić. I dokładnie to tyczy się między innymi długotrwałego wysiłku aerobowego. To jest duże obciążenie dla organizmu. Teraz szczególnie tyczy się to biegaczy, nie wiem, kolarzy, osób, które wiele godzin są w stanie uprawiać ten wysiłek. Podczas niego są produkowane olbrzymie ilości różnego rodzaju choćby prozapalnych cytokin. I jest to fizjologicznie konieczne, bo różnego rodzaju te prozapalne cytokiny, takie jak czynnik martwicy nowotworów, alfa, interleukina 1 beta, interleukina 6, one są konieczne
do uruchomienia procesu spalania tkanki tłuszczowej. Więc innymi słowy, jeśli ten wysiłek jest długotrwały, liczba choćby tych produkowanych cytokin będzie bardzo duża. I my wiemy z badań, ja wiem, że dla wielu osób to jest olbrzymi szok, że osoby, które generalnie uprawiają taki długotrwały wysiłek aerobowy, oddają mu się, mają dużo wyższy stopień między innymi zwapnienia tętnic wieńcowych, mają dużo bardziej zaawansowaną miażdżycę niż osoby, które nie oddają się temu typowi wysiłku fizycznego. To jest oczywiście osobny temat do obgadania. Na pewno się tym zajmę w przyszłości. Natomiast na ten moment po prostu chciałbym zwrócić uwagę po prostu na kolejny czynnik. Czy to było kontrolowane może, tak? Czy wysiłek, ilość całkowita wysiłku fizycznego, jego jakość, jego intensywność itd. itp. No nie. W jednym z paru ostatnich odcinków, nie wiem, może 3, omawiałem cząsteczkę, która się nazywa propionien imidazolu. I propionien imidazolu jest cząsteczką, która pokazano, zademonstrowano, że jest w stanie powodować procesy miażdżycowe absolutnie niezależnie od poziomu cholesterolu. I teraz co jest w stanie zwiększyć poziom propionianu imidazolu? Generalnie dysbioza jelitowa. Wiemy na pewno, że jakikolwiek stopień, czy ogólnie dysbioza jelitowa, czy to są jakieś infekcje kandydozy jelitowej, czy grzybica jelitowa, czy to są przyrost bakteryjny jelita cienkiego, czy to będzie infekcja Helicobacter pylori, czy to ogólnie będą różnego rodzaju inne dysbiozy spowodowane choćby nadużywaniem alkoholu itd. itp. Wiemy, że wtedy powstaje więcej tej cząsteczki i ona będzie w stanie powodować miażdżycę. Wiemy również, że choćby w przypadku różnego rodzaju chorób jamy ustnej, tak, próchnica między innymi, będzie produkowana większa ilość tej cząsteczki. Wiemy, że oczywiście, że przy insulinooporności jest większa ilość produkowana tej cząsteczki. Czy sprawdzano stan jamy ustnej tych osób? Ja wspominałem już w paru odcinkach, że wiemy z badań, że jeśli u osób, które mają parodontozę, rozpocznie się leczenie, to ustępuje sztywnienie tętnic, tak? Czyli bezpośrednio możemy, lecząc jamę ustną, wpływać na procesy miażdżycowe. Czy ktokolwiek sprawdzał w jakikolwiek sposób, czy występuje dysbioza u tych osób jelitowa? No, nie sprawdzano w żaden sposób, tak? Wystarczyłoby choćby, nie wiem, przeprowadzić badanie tak kału przy pomocy bristolskiej skali kału, żeby zobaczyć przynajmniej, czy kał jest normalnie formowany. Bo ilość osób, która ma kłopoty jelitowe i o tym nie wie, bo na przykład jestem wzdęty po posiłku, ale to przecież normalne, bo każdy jest wzdęty po posiłku, tak? Albo pierdzę po prostu non-stop w ciągu dnia, to jest absolutnie normalne, tak? Nie wiem, żona czy mąż też pierdzi, absolutna normalka, żyć w takiej komorze gazowej. Tak? Czy non-stop rozwolnienia, czy częste rozwolnienia. Ilość osób, którą na przykład ja spotkałem w tej swojej praktyce dietetycznej, która przychodzi z takimi kłopotami i gdzieś dopiero, jak zaczyna człowiek dopytywać się o to, stwierdzają, że no nie, wiesz co, rzeczywiście kiedyś się to zaczęło i po prostu się do tego przyzwyczaiłem. I oczywiście znowu opisuję to, bo tutaj mamy kolejnych parę czynników niezależnych ryzyka, które, czy one były kontrolowane? No nie były kontrolowane. Przed omówieniem kolejnych czynników ryzyka pytanie z głupia Franc. Czy ktokolwiek z Was, jeśli spytać się, czy metale ciężkie mogą potencjalnie powodować patologiczne zmiany w organizmie i powodować między innymi miażdżycę, czy ktoś powiedziałby, nie, pewnie nie, tak? To są takie niewinne przecież metale. No więc kolejnym właśnie czynnikiem ryzyka są metale ciężkie. Jeśli spojrzymy sobie na przykład na ołów, mamy kohortę szwedzką, gdzie pokazywano, że tak, jest najprawdopodobniej ten związek przyczynowy. Im większe było stężenie ołowiu w organizmie danej osoby, tym większy był stopień właśnie KAK, czyli zwapnienia tętnic wieńcowych. To będzie retoryczne pytanie, ale naprawdę chciałbym, żeby każde moje retoryczne pytanie było poniekąd waleniem w to badanie i pokazaniem, jak ono jest niesamowicie głupie. Czy sprawdzano metale ciężkie u takich osób? W innej kohorcie szwedzkiej sprawdzano, czy zwiększone występowanie, czy stężenie kadmu w organizmie będzie wpływać potencjalnie na większą ilość blaszki miażdżycowej. Co szokujące, głowa mała, im większe stężenie kadmu, tym więcej blaszki miażdżycowej. Dziwna sprawa. Co mało szokujące, to samo tyczyło się rtęci. Nawet mieliśmy badanie, które słusznie podjęło temat ogólnego obciążenia metalami ciężkimi. I oczywiście, znowu, nie wiem, jakim cudem miałoby wyjść coś innego. Im większe obciążenie całością metali ciężkich, tym będzie większe występowanie blaszki miażdżycowej, większa objętość blaszki miażdżycowej, większe zwapnienie tętnic. Znowu, czy to jest coś, co w jakikolwiek sposób tutaj mierzono w tym badaniu?
No nie. Będę powoli zmierzał do końca, bo tak jak mówiłem, chcę nagrać osobny odcinek o różnego rodzaju czynnikach ryzyka. I mam nadzieję, że jeśli do tej pory Cię ten temat nie interesował, to przynajmniej widzisz, ile jest potencjalnych czynników ryzyka. Kolejnym, który tak naprawdę poniekąd omawiałem na kanale, jest niedobór żelaza. Bo miałem odcinek o tym, że pokazywałem, że podczas niedoborów żelaza dochodzi do zwiększonych procesów miażdżycowych, oczywiście między innymi też, mówiąc ogólnie, niewydolności serca. I wielu ze słuchaczy, jeśli sobie poczytacie komentarze pod tym filmikiem, dzieliło się właśnie takimi swoimi zaskakującymi obserwacjami, że nie wiedzieli, czemu na przykład u kogoś tam w rodzinie pojawiła się miażdżyca czy zawał, a potem okazywało się, że osoba ta bardzo długi czas cierpiała na anemię. Więc sam niedobór żelaza, tak, ta niewinna anemia bezpośrednio będzie przyczyniać się do powstawania blaszki miażdżycowej. Czy to sprawdzano może? Już zaczynam się sam nudzić powtarzaniem tego. No oczywiście, że nie sprawdzano. A jak często powtarzam, ciało nie jest debilem i nie lubi odchyleń tak naprawdę praktycznie żadną stronę. Bo to samo tyczy się choćby podwyższonej ferytyny, podwyższonego żelaza. Również będzie wiązało się to z przyspieszonymi procesami miażdżycowymi. Osobiście uważam, że zwiększone występowanie niezwiązanych jonów żelaza, które często będzie powiązane zresztą z występowaniem choćby insulinooporności, co mówiłem wielokrotnie na kanale, czy niezwiązanych jonów miedzi, to jest jeden z największych czynników ryzyka powstawania miażdżycy. Były fantastyczne badania, gdzie akurat poprzez różnego rodzaju manipulacje i interwencje potrafiono cofać zmiany miażdżycowe, tylko usuwając właśnie te jony żelaza. Nawet był taki profesor, może ktoś z Was pamięta, jeśli tak, to proszę napiszcie w sekcji komentarzy. Kiedyś widziałem jakiś wywiad z nim, że w latach 90. przeprowadzał chyba terapie helatacyjne wśród pacjentów z miażdżycą i zauważył, że miażdżyca u tych pacjentów znacząco potrafiła się wycofywać. I oczywiście gdzieś go tam przygasili, przydusili, żeby przestał to robić, ale pamiętam wyraźnie, że jakiś tam wywiad z nim widziałem. I z punktu widzenia nawet mojej wiedzy w tym momencie, w którym widziałem ten wywiad, to pokrywa się absolutnie w pełni między innymi z takimi modelami ludzkimi czy zwierzęcymi, które istnieją w literaturze. I wierzcie lub nie, ale tą listę czynników można by jeszcze ciągnąć parę godzin. Dokładnie parę godzin. Dlatego w momencie, w którym widzę badania, szczególnie takie badania, gdzie stwierdzają, że uczestnicy są zdrowi i wszystkie czynniki ryzyka były kontrolowane, i jakimś cudem miażdżyca postępuje, to po prostu myślę, że widać, zaczyna mnie trafiać, delikatnie mówiąc, szlak. A nawet pomijając to wszystko, co już wymieniłem, i to, czego jeszcze nie wymieniłem, o czym nie wspominałem, czego nie wiecie, trzeba pamiętać jeszcze o jednej z wielu komplikacji medycyny, tak, czy diagnostyki. Nawarstwienie się czynników ryzyka. Coś, co potencjalnie nie jest czynnikiem ryzyka samo w sobie, czyli na przykład, godzinny bieg może być potencjalnie czynnikiem ryzyka w momencie, w którym połączy się z innymi czynnikami ryzyka. Czyli na przykład jeśli ktoś biega przy terenach jakichś przyfabrycznych, to będzie poprzez dużo szybsze oddychanie wdychać dużo więcej metali ciężkich. Więc obciążenie metalami ciężkimi jest dużo większe w organizmie. I to nie jest tak, że teraz wymyśliłem ten przykład. Było badanie, które pokazywało, że wśród biegaczy, którzy biegają co najmniej średnie dystanse, obciążenie metalami ciężkimi jest dużo większe. Więc zauważcie, jak może nie nieskończenie, ale niesamowicie skomplikowane jest diagnozowanie tego, co jest, jakie czynniki ryzyka występują, a jakie nie. Ja zawsze podziwiam niesamowitą pewność siebie badaczy, którzy po prostu spojrzą na taki wycinek takiej mapy i stwierdzają, wiemy wszystko, miażdżyca postępuje sama i to u osób zdrowych. Jak zawsze dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym badaniu. Nie wiem, czy w ogóle o nim słyszeliście, czy dopiero widzicie omówienie tego badania u mnie, a jestem naprawdę ciekawy waszej opinii. Ja na razie, jeśli chodzi o jakieś top 5 najgłupszych badań, jakie widziałem od dłuższego czasu, gdzieś na pewno może z trzecie miejsce, może drugie miejsce na obecną chwilę, bo wysnuć takie wnioski, mając tak nieskończenie małą pulę danych,
Tak jak mówię, albo jesteśmy niekompetentni, albo jesteśmy po prostu skorumpowani i żadna z tych opcji nie jest optymistyczna. Dzięki, jak zawsze, za towarzyszenie mi podczas wysłuchania tego odcinka. Wszystkie pytania, anegdotki, obserwacje są mile widziane. Postaram się być w sekcji komentarzy, chociaż patrząc ostatnio na moje obciążenie pracą niezbyt długo, ale niemniej będę tam przynajmniej przez chwilę. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język obcy z dowolnej rodziny języków, aby przestać non-stop wydawać pieniądze na różnego rodzaju szkoły językowe, korepetycje, aplikacje, podręczniki i co tam jeszcze by nie wpadło, jeśli chodzi o listy zakupów. Polecam również kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z. Jak stworzyć swój plan nauki, jak zapamiętywać informacje, jak tworzyć rozumienie, jak wdrażać suche informacje w praktykę. Jeśli czasami ktoś mi zadaje pytania, czy ja mam jakąś naturalnie niesamowitą pamięć, nie, ja po prostu mam ten system, który opracowałem, którego używam od bardzo, bardzo długiego czasu i wiedza się kumuluje. To jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy, jeśli chodzi o wiedzę. Więc kurs jest idealny właśnie dla osób, które chciałyby tą wiedzę kumulować. Może masz jakieś swoje projekty, może masz świetną pracę, potrzebujesz zdać jakiś egzamin, zrobić jakąś certyfikację, żeby dostać awans lub podwyżkę. Kurs jest świetny dla osób, które swojej pracy nienawidzą albo na obecną chwilę pracy nie mają i potrzebują zdobyć nowe kompetencje, żeby tą pracę zmienić, czy dla osób ogólnie, które lubią się uczyć, chciałyby wyciągać jak najwięcej z dowolnej jednostki czasu, którą poświęcają nauce, tak żeby te wiadomości nie uratywały, a nawet ponieważ zaczyna się nowy rok szkolny i akademicki dla studentów i maturzystów, żeby, mieć dobre oceny oczywiście. I na końcu kurs o jeden włos za daleko, gdzie z kolei pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań i u panów, jak między innymi diagnozować i tym samym zatrzymywać telogenowe wypadanie włosów oraz między innymi walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak upierdliwy łupież. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, również z kolei pod tymi piosenkami będzie literatura naukowa, na którą się powoływałem. To cóż, przelotem, ale niemniej, jeśli kogoś interesuje rozszerzenie swojej wiedzy, jeśli chodzi o te czynniki ryzyka, wszystko będzie pod tymi piosenkami i również w tym komentarzu będzie bonusowa ciekawostka, czyli jak co odcinek, coś o czym nie wspomniałem w odcinku, a uważam za szalenie ciekawe, więc polecam przyjrzeć. I jeśli spodobało Ci się, czy to piosenki, czy to literatura naukowa, czy ciekawostka, to oczywiście polajkujcie, żebym wiedział, że w którą stronę iść. Z kolei w opisie, co będzie w opisie? Są linki do wszystkich kursów, jest również link do newslettera mojego. Jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko, tam z kolei można wprowadzić swój adres mailowy i raz na jakiś czas wysyłam artykuły powiązane z tą moją inną częścią działalności, czyli nauka języków obcych, poprawa pamięci, poprawa produktywności oraz czasami analiza badań naukowych. Jeśli spodobały Ci się wszystkie informacje, albo przynajmniej duża ich część, które wymieniałem w filmiku, chciałbyś przyswoić je jak najszybciej, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. I ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad 140 pozostałych odcinków. Również dla patronów kanału jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania. Niestety z powodów obciążenia, tak jak mówiłem, pracą, jestem mało obecny ostatnio tutaj w sekcji komentarzy i będę pewnie jeszcze mniej, więc jeśli ktoś ma jakieś pytania i chce wesprzeć tą działalność, to polecam się wybrać tam na forum przynajmniej na miesiąc. I również dla patronów kanałów jest dostępna sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie najciekawsze jakieś badanie danego tygodnia wraz z moim omówieniem takim bardziej szczegółowym i często odesłaniem do innych badań naukowych. Dzięki jeszcze raz serdecznie za wysłuchanie mnie, za spędzenie ze mną czasu w ten, przynajmniej na ten moment to jest niedzielny wieczór i do zobaczenia.